I Skoda to jeden z najbardziej popularnych marek, jeśli chodzi o Polskę. Jedna z najlepiej sprzedających się marek, także w Polsce. I najczęściej co pytacie, macie problemy, jeśli chodzi o wybór samochodu. Czy wybrać więcej wyposażenia, czy jednak skosztować najmocniejszego silnika benzynowego, który jest dostępny w danym modelu? To jest najważniejsze pytanie, na jakie dzisiaj w tym materiale postaramy się odpowiedzieć. Lepszy jest tańszy Karoq z mniejszym silnikiem, ale z lepszym wyposażeniem, czy jednak topowy Sportline z mniejszą ilością wyposażenia, ale jednak mocniejszym silnikiem? Zapraszam do testu nie jednego, a dwóch egzemplarzy Skody Karoq. No dobrze, ale zanim przejdziemy do materiału o dwóch Skodach Karoq, nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki waszym subskrypcjom my możemy także oczywiście testować, pokazywać Wam takie samochody, jakie Wy macie także ochotę, więc co? Dzięki za subskrypcję i przechodzimy sobie już do dwóch Karoqów. Skoda w wersji Karoq to jest naprawdę bardzo fajny samochód i najczęściej macie problemy z wyborem właśnie wersji wyposażenia. Jeśli chodzi o nasz czarny egzemplarz, to jest wersja Style, czyli to, co najczęściej wybieracie jako samochód nowy, czyli środkowa wersja wyposażenia z dopakowanymi pakietami w różnej formie. I tutaj właśnie o to chodzi także w tym teście, żeby Wam pokazać różnicę pomiędzy dwoma samochodami, jakim jest Style oraz także Sportline. To jest bardzo fajny kolor, magiczna czerni się nazywa, bardzo fajny, nowoczesny kolor czarny, który ma także bardzo ładną głębię i widać, że jest taki dosyć jakościowym kolorem, a także i grubym. To bardzo fajny element jest, jeśli chodzi o grupę waga już od dłuższego czasu, że ten lakier jest po prostu dosyć dobrej jakości, a także się mocno nie rysuje. Karoq jest także doposażona w bardzo ciekawy pakiet, oczywiście jeśli chodzi o światła. Światła Skoda Crystal Light, czyli światła matrycowe, które są w stanie wycinać obiekty na bieżąco i działają naprawdę fenomenalnie już praktycznie od Fabii aż po Karoqa. To praktycznie jest ten sam poziom, który jest po prostu wręcz idealny. Wersja po faceliftingu także zmieniła delikatnie wzór tych świateł. Teraz widzicie, światła do jazdy dziennej są w formie takich dwóch osobnych listewek. No i tak jak widać, przywędrował tutaj dolna część w formie dodatkowego klosza właśnie do świateł także długich. Jeśli chodzi o środkową część, mamy tutaj bardzo szeroki grill, także z użebrowaniami, który jest w kolorze czarnym oraz także mamy taką srebrną ramkę, która także to bardzo ładnie podkreśla. Parę ciekawych przetłoczeń także na masce, duże logo Skody i co ważne, także pojawiła się tu w miarę sensowna aerodynamika, bo na przykład w zderzaku tutaj mamy sporo wlotów powietrza na przykład do chłodnic oraz także mamy przeloty powietrza, które rozbijają powietrze i wyciągają całe powietrze oczywiście tutaj w stronę koła. Czerń połączona z jasnym środkiem to jest po prostu coś, co wygląda bardzo, bardzo dobrze. Do tego połączenie mamy także ze srebrnymi relingami oraz srebrnymi dodatkami w formie na przykład obramówek wokół drzwi, a tak to w większości mamy wszystko elementy wyczernione. Koła. Jeśli chodzi o Karoqa w wersji Style, macie dosyć ładne, sympatycznie wyglądające koło o 18 calach. Możecie sobie wybrać różnego rodzaju felgi, oczywiście za to płatą, ale w standardzie otrzymujecie właśnie takie 18-calowe koła, które są naprawdę bardzo ładnie także zrobione. Posiadają także Areo kapsle, które zużycie paliwa także mają ograniczać, dzięki czemu te turbulencje powietrza są mniejsze i dzięki temu Skoda może delikatnie mniej zużywać paliwa w trasie na przykład, bo to najczęściej tam będzie widoczne. 215/50 na R18 i warto tutaj podkreślić, że ten profil 50 robi tutaj dosyć dobrą robotę, bo dzięki takiej wysokości opony Karoq jest w stanie troszeczkę lepiej wybierać nierówności i mniej także będzie miał problemów na przykład z dziurami, wyrwami także na naszych polskich drogach, więc tak oto wyglądają koła w wersji Style. A koła oczywiście to nie wszystko. Warto także wspomnieć o prześwicie. Jeśli chodzi o prześwit, Karoq ma sympatyczne 17,1 cm prześwitu, który jest w stanie pojeździć także po bezdrożach. Oczywiście względem konkurencji jest to dosyć niewielka wartość, bo najczęściej standardem w takim segmencie jest to 18 cm prześwitu. Ale nie odstaje także rozstawem osi, bo rozstaw osi w tym samochodzie jest naprawdę bardzo fajnym, sensownym także wyborem. 2,63 m rozstawu osi to jest bardzo podobny rozstaw osi na przykład do Volkswagena T-Crossa, T-Rocka oraz oczywiście jeszcze paru innych modeli, bo tak, to jest ta sama platforma podłagowa, co właśnie także w Volkswagenie. Ale dzięki takiemu rozstawowi osi także jest dosyć sporo miejsca także wewnątrz. Skoda potrafi zrobić bardzo ładne samochody w dzisiejszych czasach i także w przypadku Karoqa nie ma kompletnie tutaj żadnych uwag. Nowoczesne światła, które się tutaj pojawiły w technologii LED, Skoda Crystal Light, tutaj naprawdę bardzo ładnie to wygląda i po prostu może się także podobać. No i to, co jest charakterystyczne teraz dla Skody, czyli rozciągnięty duży napis modelowy w formie Skoda na całej klapie, do tego napisek Karoq. To wszystko łączy się także w taką po prostu zgrabną, naprawdę bardzo ładną całość. Nie ma tutaj strasznie dużo ekstrawagancji, nie ma tutaj nie wiadomo jakichś ciekawostek, jest sympatycznie, schludnie i po prostu dobrze to wygląda.
Gama silnikowa. Jeśli chodzi o Karoka, macie bardzo fajny wybór. Naprawdę tak, że szeroki wybór, jeśli chodzi o gamę silnikową. Na sam początek otwieramy sobie maskę i tutaj dosyć nieprzyjemne zderzenie z rzeczywistością, czyli to, że maska jest najprawdopodobniej stalowa i jest totalnie bardzo mocno ciężka, na co bardzo mocno zwracam uwagę, bo jednak lekkość maski także świadczy o lekkości całej konstrukcji. Silniki macie tak naprawdę 3 do wyboru i jest to naprawdę bardzo fajna paleta silnikowa. 1.0 TSI o mocy 110 koni to jest oczywiście silnik taki podstawowy, basicowy, który otwiera katalog. Nie jest to zbytnio dobrze udany silnik do tej konstrukcji. Po prostu będzie miał za mało mocy i nie będzie zbytnio jakoś atrakcyjny, jeśli chodzi o jazdę. Będzie naprawdę taki wystarczający, ale nie będzie dawał jakichkolwiek żadnych emocji. Następnie przechodzicie już sobie do silnika, który Wam dosyć mocno opowiedziałem przy Skodzie Fabii Monte Carlo. To mamy nasz silnik 1.5 TSI o mocy 150 koni, 4 cylindrach i tam okolicy 250 Nm momentu obrotowego. Jedna z fajniejszych jednostek, które naprawdę bardzo fajnie się także sprawdza. I spalanie także jest w miarę w sensownych wartościach, w okolicach 7-8 litrów średniego spalania. Średnie zużycie na trasie 140 km na godzinę, zapięty tempomat i oczywiście trasa standardowa z Warszawy do Łodzi. 108 km przejechane, 7,7 litra na 100 km. Jest naprawdę dosyć dobrze jak na 1,5 litrowy silnik. Połączony możecie mieć to z 6-biegową manualną skrzynią biegów, tak jak w naszym przypadku. Na pewno także warto dopłacić sobie do 7-biegowej skrzyni DSG, która także pozwoli Wam zaoszczędzić Waszej nogi także w mieście. W szczególności przy tym silniku i przy tym samochodzie warto dopłacić sobie do automatycznej skrzyni biegów, bo także oczywiście lepiej działa autonomia oraz po prostu jest Wam także wygodniej jeździć takim stylowym crossoverem także po mieście. Dla tych, którzy potrzebują ropniaka, tak naprawdę macie najpopularniejsze 2.0 TDI o mocy 115 koni lub 150 koni i możliwość także do kupienia napędu 4x4 w wersji właśnie z DSG, więc to jest na przykład tyle, jeśli chodzi o wysokoprężne jednostki. Ale Skoda nie zapomniała. Simpli, Clevery są. Koniec tego. Idziemy do wnętrza. To czas teraz na praktyczność Skody Karoq. Jeśli chodzi o ten samochód, możecie sobie oczywiście zamówić także otwieranie gestem stopy. Wystarczy oczywiście sobie machnąć pod zderzakiem i samochód sam otwiera Wam oczywiście elektrycznie unoszoną klapę, która jest także w pewnym pakiecie dostępna i musicie za nią niestety dopłacić. Pierwszym elementem, który uwielbiam w tym samochodzie, to jest pakiet Varioflex i którego także wchodzi w skład ta świetna roleta. Roleta, która jest także możliwa do zamocowania właśnie przy klapie. Że zahaczycie ją tutaj za te dwa elementy i ona za każdym razem się otwiera i zamyka razem także z klapą. Świetne, proste rozwiązanie, no po prostu simply clever, po prostu top of the top. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, 521 litrów pojemności bagażnika, to jest naprawdę dosyć dużo. Jeśli chodzi o Skodę, to jest zawsze ich atleta i zawsze ich atut, że mają dosyć dużą pojemność bagażnika. Haczyki to nie są haczyki, tylko dosłownie konkretne haki, które są na takich szynach, które możecie sobie po prostu regulować i przesuwać według Waszego uznania. Jedna półeczka, która się znalazła tutaj, druga półeczka na drobiazgi tutaj, 12V złącze do podpięcia lodówki także się znalazło. Po prawej stronie macie praktycznie kopię lustrzaną tego, co znajdziecie po lewej stronie, czyli także haczyki, a także i miejsce specjalne na trójkąt, za co bardzo fajny plus, oraz miejsce specjalne na gaśnicę, więc tutaj także tego kompletnie nie zabrakło. Kolejne miejsce na jakieś drobiazgi oraz możliwość otworzenia za pomocą elektrycznego przycisku także haka. Haka, który wyjeżdża i jesteście w stanie sobie tutaj zapiąć dodatkowo przyczepę, którą możecie sobie pociągnąć Waszym właśnie Karoqiem. Także możecie sobie zamówić jeszcze podwójną podłogę bagażnika z dodatkową dopłatą, której my akurat w tym egzemplarzu nie mamy, ale pod naszą podłogą bagażnika znajduje się koło dojazdowe. Koło dojazdowe, które jest za dopłatą 800 zł, ale macie spokojnie tutaj dojazdóweczkę, a nie jakikolwiek system zestawu naprawczego, za co Skodę warto także
pochwalić. Karoq to także bardzo praktyczny samochód. Po złożeniu foteli macie naprawdę sporo przestrzeni, a fotele są naprawdę bardzo fajnym elementem tego samochodu i także pewnym dodatkiem zwanym Varioflex. Jeśli chodzi o ten samochód teraz, tak jak widzicie, macie okolice 1630 litrów pojemności bagażnika, co jest naprawdę bardzo fajną wartością, ale możecie także sobie delikatnie tą przestrzeń także przemodelować. Wystarczy, że pociągniecie sobie tutaj jedną rączką i możecie podnieść sobie te fotele. Wystarczy, że pociągniecie sobie tutaj dwa elementy, odbezpieczycie i teraz mogę sobie po prostu wyciągnąć. I taka przyjemność kosztuje Was okolice 3500 zł za system Varioflex, który właśnie występuje w formie tych oto składanych foteli, które możecie sobie wyciągnąć z wnętrza Waszego Karoqa oraz tej świetnej rolety, którą Wam wcześniej pokazywałem. Szczerze powiedziawszy, jeden z najfajniejszych dodatków, jaki można chyba zastosować w tym oto samochodzie. Wygodnie. No widzisz, panie operatorze? Ja to umiem wybrać samochód do testów. Tylko mam sprawę. Tylko mam gorszą sprawę. Trzeba teraz je tam wpakować z powrotem. Ja muszę się aparatem zająć. A ja muszę je wsadzić z powrotem do środka. A to mi chwilę zajmie. I tak tylny rząd. Zacznijmy sobie oczywiście od praktyczności. Praktyczność, jeśli chodzi o ten samochód, jest oczywiście na dużym poziomie. Butelka spokojnie 1,5 litrowa wejdzie, do tego jakieś mniejsze szpargały także wejdą. Wykończenie tylnych drzwi też jest w miarę na sensownym poziomie, co prawda jest typowo plastikowo. Miejsce na nogi, miejsce nad głową, kompletnie tutaj nie ma czego tutaj narzekać, bo miejsca przed sobą mam jeszcze spokojnie na Varioflex. To także oczywiście przesuwne fotele. Przesuwane fotele, które są bardzo fajne i możecie sobie także powiększyć bagażnik spokojnie. Maksymalnie możecie się przesunąć do takiej wartości, a maksymalnie także możecie się odsunąć, właśnie zwiększając sobie komfort i miejsce także oczywiście na stopy. Możecie sobie regulować fotele pod kątem oczywiście pochylenia, może być bardziej wypionizowane oraz bardziej tak ustawione na leżąco. Wygody tutaj oczywiście nie brakuje. Na środku także możecie mieć podłokietnik, który jest tak naprawdę składaną środkową częścią foteli. Dwa miejsca na kubeczki, na jakieś drobiazgi i podłokietnik jest całej szerokości środkowego fotela, więc myślę, że tutaj nie będzie z tym większego żadnego problemu. Wchodząc sobie na drugą część samochodu, także musicie pokonać dosyć duży tunel środkowy, który także jest zastosowany tutaj ze względu na możliwość zakupu wersji także z napędem 4x4, co niestety wymaga troszeczkę innego wyprofilowania podłogi. Na środku macie dwa nawiewy oraz możliwość sterowania trzecią strefą klimatyzacji, która jest oczywiście za możliwą dopłatą, oraz możliwość także jest do kupienia sobie dwóch skrajnych foteli także podgrzewanych, więc to jest naprawdę bardzo fajny plus. 12V złącze, które możecie sobie także zamienić za dopłatą na przykład na gniazdko 230V czy porty USB i to jest praktycznie tyle. No i co ważne, za komfort i przyjemność podróży na pewno także warto wspomnieć o panoramicznym dachu, który po prostu idealnie rozświetla także to białe, beżowe wnętrze i jest po prostu także bardzo dużym, konkretnym elementem i także jest otwieranym. A wnętrze w tym Karoqu jest naprawdę bardzo fajnie doinwestowane. Po pierwsze, że mamy beżową skórę, która jest tutaj zastosowana. To jest naprawdę coś bardzo wyróżniającego ten egzemplarz, bo nie każdy decyduje się na takie jasne wnętrze. A uważam, że połączenie czarnego koloru razem z tą piękną beżową tapicerką to jest wyjątkowo dobre połączenie. W szczególności warto także oczywiście wspomnieć o fotelach, które są naprawdę także bardzo dobrej jakości jak na ogólnie Karoqa. Fajnie wyprofilowane, dosyć mocno wyprofilowane także podparcie boczne, także naprawdę tutaj górna część zasługuje także na pochwałę, bo jest naprawdę bardzo sympatycznie to wszystko wyprofilowane do Waszego kręgosłupa. I to, co lubię w Skodzie, czyli dosyć długie siedzisko, które oczywiście nie męczy na dłuższych także trasach, a jest w stanie Wam także podpierać idealnie Wasze kolana. Nawet jak zakupicie sobie wersję ze skórzaną tapicerką, nie dostajecie razem w pakiecie oczywiście możliwości sterowania elektrycznego tym fotelem. Niestety za elektrykę w obu fotelach musicie też jeszcze dopłacić w osobnym pakiecie. Co nie zmienia faktu, że bardzo fajnie wygląda to jasne bezowe wnętrze, ze względu na to, że zobaczcie, że nawet Skoda postanowiła tutaj elementy plastikowe zrobić także w jasnym kolorze, za co po prostu ogromny plus. A wnętrze jest naprawdę ciekawe, jeśli chodzi o Karoqa w tej wersji Style, w szczególności właśnie przez to jasne wnętrze oraz po prostu parę różnych dodatków, które zostały tutaj zastosowane. Skoda Karoq to tak naprawdę bardzo fajny, sympatyczny samochód, który jest naprawdę logicznie poukładany, jeśli chodzi
chodzi o swoje wnętrze i bardzo dużo elementów jest znane jednak już z poprzednich samochodów, takich jak Skoda Fabia, czy na przykład Skoda Octavia. Pierwsze co to warto na pewno wspomnieć o tym, że Skoda Fabia czy Octavia ma identyczną kierownicę. Wersja Monte Carlo czy wersja RS także występuje ta kierownica. Jest to trójramienna kierownica, za którą trzeba jednak delikatnie dopłacić, ale jest naprawdę wygodna, komfortowa i bardzo dobrze jest także wyprofilowana. Na przykład na dekory, które są zastosowane, to są bardzo ładne dekory z taką hydrografiką, która naprawdę ładnie wygląda i także ma tutaj zastosowane oświetlenie ambientowe, które jest zastosowane tutaj, jest zastosowane także tutaj na desce oraz także wszystkie możliwe strefy w formie nóg, czy także schowków też są podświetlane właśnie na kolor ambientowy, który także możecie sobie tutaj wybrać, jeśli chodzi o ekran główny, więc macie tutaj kilka kolorów oraz możliwości także personalizacji tego dosłownie pod siebie. Przed oczami kierowcy, jeśli chodzi o tą wersję, mamy taki półcyfrowy wyświetlacz, bo jest to dosyć nietypowy wyświetlacz, który ma imitować także oczywiście zegary analogowe, który ma różne takie możliwości, jeśli chodzi o wyświetlanie, bardziej taki nowoczesny tryb, macie także taki bardziej tradycyjny i jest parę takich tych wzorów, które możecie sobie oczywiście personalizować pod siebie. Po lewej stronie taki dziwny fragment, w którym coś miałoby być, a tak naprawdę jest tylko wskazanie temperatury wody i po prawej stronie poziom paliwa, ale szczerze powiedziawszy w wersji Style po prostu tak to jakoś wygląda. Nawet ciekawie wygląda cały po prostu ten ekran, także ma dużo możliwości personalizacji, średnie zużycie, dystans, prędkość, wskazanie biegu, czy nawet temperatura oleju, którą możecie sobie wyświetlić. Tu praktycznie jest wszystko, czego byście chcieli. Dodatkowe ogrzewanie kierownicy potrójnie stopniowane, więc to jest na pewno plus. No i cały system tempomatu. Tempomat jest tutaj pod spodem, pod kierownicą, za pomocą dźwigienki sobie sterujecie prędkością, odległością oraz wybieracie sobie tutaj jednym przyciskiem system Travel Assist, czyli włączenie systemu autonomicznego, który utrzymuje ten samochód na pasie ruchu. Także pojawił się schowek na górnej szczycie deski rozdzielczej, macie tutaj schowek i on jest nawet flokowany, więc to jest naprawdę ogromny, fajny element, w którym możecie schować sobie okulary czy jakieś drobiazgi i tradycja, jeśli chodzi o Skodę, tutaj jest największa. System inforozrywki jest nam znany, jest to bardzo prosty system, który także na przykład posiada bezprzewodowy Apple CarPlay czy także Android Auto. Nic więcej tutaj nie potrzeba. Nawet możecie gestami ręki sobie delikatnie sterować także tymi kafelkami, które są tu. Nawigacja, radio, wszystkie połączenia, a także i sterowanie klimatyzacją za pomocą ekranu także się tutaj pojawiło, ale co ważne, klimatyzacją sterujecie tutaj sobie w tej części. I to jest bardzo fajny element, gdzie jednak Volkswagen to ma opracowany już od lat i to jest bardzo dobry i jednak cały kokpit odnośnie sterowania klimatronikiem. Pokrętła, za pomocą których wszystko ustawiacie, do tego oczywiście możliwość regulacji nawiewu i także możliwość włączenia systemu AirCare, czyli oczyszczania powietrza wewnątrz. Kilka podstawowych przycisków, jeśli chodzi właśnie o sterowanie na przykład automatycznym parkowaniem, czy na przykład też włączenie kamery 360 stopni, która także jest oczywiście aktywowana za pomocą biegu wstecznego i tak właśnie to wygląda jakość. Jakość jest naprawdę wyjątkowa jak na takiego typu samochód, więc no i to co bardzo fajne, czyli także podłokietnik. Miejsce tutaj na jakieś drobiazgi, a także taka wysuwana tacka, która ma także dwa cup holdery, miejsce na kluczyk, miejsce na żetony, podłokietnik, który jest także regulowany odpowiednio na wysokość oraz także wysuwany, więc w Karoku naprawdę jeśli chodzi o ergonomię jest wszystko, dosłownie wszystko dopracowane co do perfekcji, więc no to czas, moi drodzy, delikatnie pojeździć sobie na początku wersją Style. Jeśli chodzi o czarnego Karoka, tutaj jednak mamy troszeczkę inny silnik, inne zawieszenie i jednak widać, że to jest wersja środkowa, a nie ta topowa. I zacznijmy sobie właśnie od zawieszenia. Zawieszenie, które jest tutaj zastosowane, jest to standardowe zawieszenie normalne, nieaktywne, bo jednak w drugiej wersji posiadamy zawieszenie aktywne typu DCC, a tutaj posiadamy zwykłe, naturalne zawieszenie po prostu oparte o wielowahacz z tyłu i oczywiście kolumnę MacPhersona z przodu. Zawieszenie jak na Karoka jest naprawdę bardzo przyjemnie także zestrojone. Naprawdę tutaj nie ma na co narzekać, chociaż szczerze powiedziawszy jest ten samochód dosyć twardawy. Jak na Skodę to trochę aż nietypowe. Na nierównościach dosyć czujecie te w większości te dziury, wyrwy i jednak trochę jest to irytujące, ale oczywiście macie większy prześwit, dzięki któremu możecie po prostu także przefruwać także przez te wszelakie nierówności. Na pewno różnicą jest silnik. Silnik, który tutaj jest, to jest 1.5 TSI, który jest tak naprawdę silnikiem z mniejszych braci typu Fabia, Scala itd. Połączony także z 6-biegową manualną skrzynią biegów, ale naprawdę całkiem jest to w miarę żwawe. Kiedy zredukujemy sobie te biegi, na przykład do 3 i naciśniemy pedał przyspieszenia, to naprawdę bardzo fajnie się to zbiera. 150 koni wyjątkowo bardzo fajnie napędza tą budę, która jest w miarę także lekka, okolice tony 500, tony 600 tak naprawdę waży Karok
właśnie z tym silnikiem i co ważne, jest połączone także z 50-litrowym zbiornikiem paliwa i właśnie 6-biegową skrzynką manualną, która jest bardzo dobrze i bardzo fajnie także zestopniowana, ze względu na to, że pierwsze dwa biegi są naprawdę bardzo fajnie krótkie, do miasta idealne, a następnie trójka, czwórka już zaczyna się robić naprawdę długa, a piątka i szóstka to już są takie typowo nadbiegi. Silnik także posiada fajną ekonomię w miarę, szczerze powiedziawszy, bo jest w stanie także włączyć sobie tryb dwucylindrowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie jeździć na połowie cylindrów. Działa to na tej zasadzie, że oczywiście są wyłączane wtryski paliwowe, które nie podają paliwa właśnie do dwóch cylindrów i korbowód nadal się kręci, ale dwa dodatkowe cylindry nie pracują i tylko napędzane jest to wszystko przez dwa cylindry, które mamy. Oczywiście to działa niesamowicie płynnie, cały czas jest to gdzieś operowane przez sterownik skrzyni i sterownik silnika. Naprawdę działa to wyjątkowo dobrze, ale spalanie jest delikatnie gorsze. Tak, gorsze ze względu na to, że w Skodzie Fabii mogliście zejść do okolic 6,5 litra na 100 km. Jeśli chodzi o Karoka, przez to, że to jest większy samochód, bardziej crossoverowaty, podniesiony, są troszeczkę gorsze opory aerodynamiczne i macie większe spalanie także. Okolice 8 litrów. I szczerze powiedziawszy, największą wadą tego spalania jest raczej skrzynia biegów. Skrzynia DSG, która by tutaj była, no to jednak by to zużycie energii, zużycie paliwa jednak tutaj by było o wiele niższe, ze względu na to, że te biegi by szybciej się zmieniały, by było ich więcej i ten silnik wtedy staje się bardziej ekonomiczny. A tutaj niestety za każdym razem musicie wajchlować tą skrzynią biegów. I to jest największa wada tego samochodu. Jak chcecie już brać 1.5 TSI, wybierzcie go raczej ze skrzynią DSG, ze względu na to, że wygodniej jest w mieście, autonomia także lepiej działa, która jest tutaj zastosowana razem z tym tempomatem i tak dalej. Tak, silnik 1.5 TSI to jest naprawdę fajne połączenie, wystarczająco także jeśli chodzi o moc, ale jednak tutaj bym wybrał nie oszczędność w formie skrzyni manualnej, która jest tańsza, tylko bardziej oszczędność w formie skrzyni DSG, która jednak po prostu zużywa mniej paliwa i jest mniej męcząca także dla kierowcy. No to czarny już był, to czas na coś żywszego, jeśli chodzi o w szczególności na pewno o kolorystykę. Karok, którego mamy teraz, tak praktycznie to jest wersja Sportline, czyli najwyżej wyceniona oczywiście w cenniku wersja. Najbardziej dopakowana, jeśli chodzi oczywiście już o swoją także podstawę. I co ważne, została skonfigurowana z flagowym kolorem, który aktualnie jest dla Skody, czyli kolorem Phoenix Orange. Jednym z najlepszych kolorów, jakie ostatnio widziałem w palecie w ogóle całego Volkswagena. Bardzo intensywny, bardzo nowoczesny kolor, który przykuwa wzrok w szczególności w mieście oraz także jest po prostu bardzo ładnym, nowoczesnym kolorem, który idealnie podkreśla wszystkie możliwe krawędzie, które są dosyć charakterystycznie narysowane, jeśli chodzi o Skodę. Wersja Sportline za dużo się także nie zmieniła. Myślałem, że będzie troszeczkę więcej zmian, jeśli chodzi oczywiście o jakiekolwiek takie dodatki. Te same światła, tak samo LEDowo-matrycowe światła w technologii Skoda Crystal Light, idealne, tak jak wcześniej już Wam opowiadałem. Do tego mamy delikatnie inaczej uformowany grill oraz jest grillem, który jest oczywiście w pełnym czarnym kolorze, już troszeczkę bardziej nawiązujący na przykład do linii RS, tak jak było na przykład to w Octavii, także RS. Czarne wyciemnienie oraz cała ramka, która była wcześniej w kolorze srebrnym, tutaj jest oczywiście w czarnym piano blacku. Zmienił się delikatnie także zderzak, który dostał tutaj takie na dole poszerzenia plastikowe, do tego czarne wloty powietrza, które też były w poprzednim egzemplarzu, no i cała ta dolna dokładka, która także jest delikatnie inaczej uformowana po prostu, ale zmian zbytnio za dużo także nie ma. Pojawił się także znaczek na boku, na lewym oraz prawym także błotniku z napisem właśnie Skoda Sportline. Lusterka, mamy także relingi w kolorze czarnym, słupki w kolorze czarnym oraz wszystkie obramówki wokół szyb też w kolorze czarnym i to ma praktycznie robić ten sportowy look. No i faktycznie Karok w wersji Sportline wygląda naprawdę wyśmienicie. I koła, widzicie te piękne aerokapsle? No właśnie, wersja Sportline już ma dostępne o wiele większe felgi, 19-calowe koła, które są tutaj zastosowane. Są to oczywiście felgi, które mają być także aerodynamiczne, ze względu, że posiadają te plastikowe dokładki, które oczywiście są tutaj zamontowane. Mają także zmniejszać zużycie paliwa. A 19-calowe koło, które bardzo ładnie wygląda, jest troszeczkę inne, troszeczkę bardziej zabudowane, ale nadal bardzo ciekawie także wygląda. Polerowane ranty, do tego kolor szary, no jest to naprawdę konkretny wzór. 225/45 na R19 i to jest największa różnica oraz zawieszenie jest także różnicą, bo w wersji Sportline już macie dostępne zawieszenie aktywne
formie DCC. No i czas na tyłeczek. A tyłeczek, jeśli chodzi o Skodę Karoq w wersji Sportline, tutaj delikatnie różnic parę jest. Mamy taką samą lotkę, jak była w poprzedniku. Mamy także przyciemnione szyby, ale tutaj pojawiły się już oczywiście emblematy, które są w pełni oczywiście wyczerniane. Takie jak właśnie Skoda, Karoq oraz jeszcze pojawił się tutaj emblemat 4x4 ze względu na to, że Sportline z nowym silnikiem 2.0 TFSI jest połączony także z napędem 4x4 zbudowanym na zasadzie oczywiście sprzęgła, które jest zastosowane w tym napędzie, czyli tak zwanego Haldexu volkswagenowskiego. I dolna część zderzaka jest bardziej agresywny i pojawiła się srebrna dokładka w formie atrapy wydechu, która szczerze powiedziawszy nawet bardzo ładnie to imituje. Nie jest to zbytnio takie chamskie ukrywanie oczywiście tego, że nie macie wydechu w zderzaku, bo wydech jest zlokalizowany po dwóch stronach, oczywiście pod spodem samochodu, ale wygląda to naprawdę zacnie i ładnie podkreśla całą bryłę tego pięknego koloru i tych pięknych świateł, które w Karoqu są identyczne, tak jak były w poprzedniku, właśnie w kolorze czarnym, tylko że tu mamy kolor właśnie Phoenix Orange. No i o kamerze 360 stopni możecie sobie pomarzyć, jeśli chodzi oczywiście o podstawową wersję Skody Karoq w wersji Sportline. No i także o elektrycznej klapie też możecie raczej już zapomnieć. Do jej zamykania także służy taki śmieszny gumowy haczyk, który szczerze powiedziawszy przypomina mi dosyć mocno starsze Fabie. Dużą różnicą jest także bagażnik. Bagażnik, który tak naprawdę ma identyczne oczywiście walory, także jeśli chodzi o swoją pojemność, ale chciałem Wam zwrócić uwagę na tą półkę, która już jest standardową półką i nie ma także tutaj w tym samochodzie tego systemu VarioFlex, dzięki czemu mamy taką standardową półkę, a także macie te tradycyjne fotele, czyli tak naprawdę pozbywacie się możliwości wyciągnięcia tych foteli i jedyną opcją oczywiście jest możliwość powiększenia sobie za pomocą oczywiście złożenia tych foteli za pomocą takich rączek lub także macie oczywiście przejście na narty, które po prostu realizujecie sobie w ten sposób i możecie przewieźć sobie także dłuższe przedmioty. I to jest największa różnica. Najważniejsza właśnie jest to, że ten VarioFlex jest na tyle nie dosyć dużo, wymaga dopłaty, że szczerze powiedziawszy szkoda po prostu aż go nie wziąć. Czas na największą różnicę, czyli silnik. Silnik, który tutaj mamy, to jest 2.0 TSI, czyli tak najważniejsze co może być, jeśli chodzi właśnie o Skodę. Dwulitrowy silnik, który jest znany oczywiście z grupy Volkswagena, występuje oczywiście w Golfach, występuje w Passatach, występuje także właśnie w Skodzie Octavii RS oraz w jeszcze paru innych także modelach. Flagowy silnik czterocylindrowy grupy Waga i tak właśnie tylko i wyłącznie w Sportline możecie sobie wybrać ten silnik. Bardzo fajny silnik, który ma sporą moc. 190 koni w Karoqu to jest naprawdę bardzo fajna już moc, która potrafi ten samochód wypróć do przodu w okolice 7,6 sekundy do pierwszej setki i co także też udało nam się oczywiście zmierzyć. ...320 Nm momentu obrotowego to jest naprawdę konkretna wartość i to potrafi ten samochód mocno napędzić, ale także dzięki napędowi 4x4, który jest tutaj zastosowany. Tak, bo 2.0 TFSI możecie tylko i wyłącznie skonfigurować, uwaga, z automatem DSG, czyli dwusprzęgłową skrzynią DQ 250 z tego co pamiętam, to jest ta już z mokrymi sprzęgłami oraz także z napędem Haldex typu właśnie 4x4 i to pozwala najlepiej, najbardziej efektywnie oczywiście ruszyć, jeśli chodzi o Karoqa z miejsca w trybie off-road, czy także w trybie sport, gdzie nawet pojawiła się procedura startu w formie launch control. Naprawdę, żeśmy nie spodziewali się w takim modelu, jak właśnie jest popularny Karoq. Widać, że ten samochód jest idealnie do tego przystosowany. Silnik 1.5 TSI idealnie tutaj oczywiście się wpasowywał, ale 2.0 jest także idealnym wypełnieniem całej także komory. No i oczywiście nie ma co zapominać o Simply Cleverach, które są tutaj oczywiście także zastosowane. I uwaga, maska tak samo jest ciężka, nawet w wersji Sportline, która miałaby być jakaś taka bardziej usportowiona, nadal jest cholernie ciężka. No, z tyłu raczej nic się kompletnie nie zmieniło, oprócz tego, że nie mamy już ciekawego systemu VarioFlex. Zmieniły się delikatnie, fotele są bardziej takie usportowione, jeśli chodzi o swoją stylistykę i przeszycia. Oczywiście standardowo trzecia strefa klimatyzacji, 12 V, inne takie tam pierdoły, ale to już żeście widzieli.
A wnętrze zaczynamy od foteli, bo to jest największa różnica oczywiście pomiędzy wersjami. Wersja Sportline już widać, że jest bardziej usportowiona ze względu także na fotele, które już delikatnie aspirują nawet do klasy, jeśli chodzi o RS-y, właśnie jeśli chodzi o Skodę. Długie siedzisko, dosyć mocno także wyprofilowane jest nawet dolna część siedziska oraz górna część także jest dosyć już mocno agresywnie nastawiona. Zobaczcie także na te boczki, które są naprawdę już konkretne oraz bardzo mocno potrafią także utrzymać Wasze ciało także w ostrzejszych zakrętach. Zintegrowane także są fotele, także oczywiście z zagłówkiem, pojawiła się także taka trochę sportowa przelotka i także trzymanie barków jest też na lepszym poziomie, więc te fotele są bardziej ergonomicznie ustawione do już sportowej jazdy, ale wygoda na przykład pozostaje lepsza w tamtych fotelach, które wcześniej widzieliście w poprzedniej wersji. W wersji Sportline już fotele z materiału, a nie ze skóry i to jest największy problem tych materiałowych foteli, że ze względu także na temperaturę w lecie dosyć nieprzyjemnie się na nich siedzi. Po prostu dosyć szybko się nagrzewają, są ciemne i problem jest z tym, że nie macie tutaj żadnej jakiejkolwiek wentylacji i tu powstaje dosyć duży dylemat, czy brać, czy nie brać tych foteli. Bardzo dobrze wyglądają, widać tę agresywność w nich oraz także te rąby, które są tutaj zastosowane, także poprawiają naprawdę stylistykę także tego wnętrza, które w Sportline widać, że jest po prostu ciemniejsze i bardziej także sportowe. No to co? Chodźcie, zobaczymy detale. No to czas porozmawiać o detalach, a tak naprawdę detali jest niewiele różniących właśnie jeśli chodzi o wersję Sportline od wersji Active. Różnią się drobnostki. Największą różnicą, tak jak teraz widzicie, to jest na pewno to, że nie mamy jasnego wnętrza, która po prostu była tym wnętrzem jasnym, poszerzacie całą kabinę. Tak naprawdę wydaje się, że jest więcej miejsca, także jest bardziej przestronnie w środku. Kiedy macie wszystko w czerni, czyli dosłownie całą deskę w czerni, wszystkie dekory w czerni oraz także czarną podsufitkę, to jednak czuć, że czujecie się tacy bardziej klaustrofobiczni w środku i to jest największa różnica, jaką od razu widać po wejściu właśnie do Sportline'a. Drugą różnicą to jest na pewno to, że nie mamy w tym egzemplarzu kompletnie także okna panoramicznego, które dodawało właśnie tej przestronności. Nie zmieniło się praktycznie nic. Mamy praktycznie identyczny system inforozrywki, który jest delikatnie większy niż był w poprzedniku. Mamy identyczny panel klimatyzacji z tymi samymi wszystkimi funkcjami, też z aircarem i pojawiało się także te wszystkie praktycznie identyczne przyciski i schodząc sobie delikatnie niżej widać, że to już jest bardziej wersja doposażona, jeśli chodzi o silnik, bo mamy tutaj już faktycznie Skoda 4x4 DSG i faktycznie pojawił się tutaj ten automat i mamy wypełnione także tutaj wszystkie przyciski, czyli tak naprawdę jeden dodatkowy przycisk zwany systemem offroad, który pokazuje po prostu jak mamy mocno skręcone koła oraz parę jeszcze innych możliwości możemy sobie tutaj wyświetlić, takie jak kompas, czy także poziom nad poziomem morza. Te same schowki, te same materiały, to jest praktycznie wszystko identycznie wykonane, tu nie ma dużej różnicy. Także mamy tutaj akcesoryjną kierownicę, tylko tutaj mamy dopisek Sportline, ale to jest dosłownie identyczna ta sama kierownica, która była poprzednio, a także pojawiły się łopatki. Łopatki właśnie od skrzyni DSG dwusprzęgłowej. Dużą różnicą jest wyświetlacz. Tamten wyświetlacz był taki, widać, że troszeczkę pokracz. Miał być tańszy i połowa jego tak naprawdę była kompletnie niefunkcjonalna. Teraz mamy tutaj taki sam wyświetlacz, jak na przykład mieliśmy w Skodzie Fabii Monte Carlo, czyli mamy jeden duży ekran ciekłokrystaliczny, w którym możemy sobie zmieniać różnego rodzaju widoki. Jest jeszcze więcej personalizacji niż było w tym poprzednim. Myślę, że ta różnica robi także dosyć dużą także robotę. Pojawiły się także dekory, które tutaj są w formie takiego imitacji karbonu. No i to praktycznie w większości tyle. No to czas zacząć wrażenie z jazdy, jeśli chodzi o Karoka w wersji Sportline. I tak naprawdę zaczniemy sobie od tego, że macie launch control. Tego się nie spodziewacie kompletnie po tym samochodzie, że taki Karok z napędem 4x4 i właśnie 2.0 TFSI ma takie rzeczy, a jest tutaj takich parę ciekawostek już troszeczkę delikatnie zahaczających już o sportowe wersje. To mi się podoba, naprawdę. Skrzynia responsywna, do tego responsywny silnik i także układ zawieszenia. Faktycznie, DCC robi tutaj troszeczkę delikatnie różnicy. Ten samochód jest po prostu taki bardziej posłuszny, bardziej taki jędrny, a także ma ten charakter taki przebijania tych biegów i jak zaczynacie zwalniać, on też takie fajne robi między gazy, takie wum, wum, no kurde,
Macie banana na twarzy w zwykłym Karoku. No to jest coś już naprawdę konkretnego. Zawieszenie DCC robi naprawdę dobrą robotę. Jest mniej wyczuwalne większość ilości dziur, które oczywiście są na naszych polskich drogach. I co ważne, nie czuć także 19-calowego koła, które tutaj jest zastosowane, bo po prostu zawieszenie DCC steruje każdym kołem z osobna, tak żeby oczywiście było jak najlepiej referowane i jak najbardziej komfortowo się zachowywało w trybie komfort, a w trybie sport oczywiście ma być także bardziej sportowe. No i to jest najbardziej ciekawe w tym samochodzie i to jest duża różnica pomiędzy tymi wersjami. Silnik, a także jego responsywność. Responsywność jest bardzo fajna. W trybie sport czuć, że macie te 2 litry i uwaga, te 2 litry, 190 koni to jest dopiero początek, bo ten silnik oczywiście przypominam Wam, że występuje w Octavii RS, występuje w Golfie GTI, występuje w Golfie R, więc ten samochód tak naprawdę może mieć we wstępie zamiast 190 koni może mieć nawet 240, 250 i tak dalej, więc ja tylko Wam podpowiadam, że takie rzeczy da się zrobić. Większa zwłoka pojawia się już w trybie normal, czy w trybie komfort, bo już jednak trochę inaczej działa ten system. Więcej jesteście w stanie jeździć na wyższych biegach, bo uwaga, skrzynia DSG posiada 7 biegów i 2 sprzęgła, czyli tak naprawdę cały czas jest gotowa do tego, żeby zmieniać sobie te biegi momentalnie, bo ja teraz miałem 7, a już mam 4, teraz już mam 3. No jest to konkretny oczywiście zawodnik w świecie oczywiście skrzyń. 7 bieg, naprawdę bardzo fajnie jest ta responsywność zrobiona i ta skrzynia to jest po prostu coś, co w Karoku brakowało, w tym czarnym w szczególności. Po prostu to, że macie pełną autonomię, adaptacyjny tempomat działa jeszcze lepiej. No i ta responsywność. Jedziecie przez centrum miasta i zapominacie o tym, że w ogóle jedziecie, bo macie po prostu profesjonalny automat, który tutaj jest. Łopatki, które są oczywiście też pozwalają Wam się jeszcze pobawić, także możecie sobie tymi biegami samoczynnie także oczywiście sterować i także cieszyć się z tego, jak ten samochód oczywiście też przyspiesza. Uwaga, spalanie. Spalanie jest naprawdę na sensownych poziomach, ale to już nam pokazała Octavia RS, a także pokazuje właśnie Karok. W trasie okolice 8,5 litra na 100 km. To jest taki sam wynik, jaki właśnie osiągnęło 1.5 TSI i to ważna jest różnica, że tak naprawdę na autostradzie nie będzie większości różnicy. W mieście już zaczyna się robić delikatne różnice ze względu na to, że tak naprawdę średnie spalanie oscyluje od 8,5 do 9,5 litra na 100 km, ze względu także na to, że macie napęd 4x4, który się aktywuje cały czas, gdzieś rozpina, zapina i są gdzieś te większe opory toczenia, ze względu na to nawet, że to jest Haldex, który się dołącza. Ale macie tak naprawdę cały arsenał, najlepszy arsenał Volkswagena właśnie w tym pięknym oto samochodzie. Wygłuszenie, to wszystko jest na tym samym poziomie, to się niczym kompletnie nie różni, ale wrażenia są fajniejsze. No i jest jakby ten samochód bardziej responsywny, bardziej słucha się nogi, ten układ kierowniczy jest taki sam, ale szczerze powiedziawszy jakoś macie większą frajdę z tego. No ja największą frajdę czerpię z tego, że nie muszę po prostu zmieniać tych biegów. Napęd 4x4 tak naprawdę aktywuje się w momentach takich niepewnych, w tych sytuacjach, kiedy naprawdę jest jakiś uślizg koła, tak to w większości jedziecie na przednim napędzie lub w momencie, kiedy po prostu naciskacie ten pedał przyspieszenia konkretnie, on wtedy z tych 4 butów sobie jednak wystrzeli. No to czas, moi drodzy, to podsumować. Zacznijmy sobie od podsumowania czarnego Karoka, czyli tak naprawdę bardzo dobrze wyposażonej wersji, która jest środkową wersją wyposażenia oraz także środkowym silnikiem. Jeśli chodzi o czarnego Karoka, nie można było mu zarzucić czegokolwiek złego, bo tak naprawdę miał piękne wnętrze. Miał także naprawdę sporo ergonomicznych, a także ciekawych akcesoriów na swoim pokładzie. Silnik 1.5 TSI także spokojnie wystarczy większości osób, które będą chciały go kupić. Mocy jest wystarczająco. Silnik, który ma bardzo fajne, także ekonomiczne podejście do sprawy, jeśli chodzi oczywiście o zużycie paliwa, oraz jest także takim samochodem, w którym tak nie za dużo także brakowało. Z minusów to jest tylko skrzynia manualna. Brakuje tego automatu. Szczerze powiedziawszy, automat w tym samochodzie zrobiłby największą robotę. I to jest wszystko z tych minusów. Tam piękny panoramiczny dach, do tego ta czarna stylizacja i nawet te mniejsze koła. Szczerze powiedziawszy, jak chcecie w miarę sensownie wybrać sobie samochód, to jest bardzo fajny także egzemplarz. Fajnik, który także przyciąga wzrok kolorem, stylizacją oraz także oczywiście pewnymi dodatkami usportowiającymi go także. Wnętrze także bardzo ładne, ciemne stylistycznie, ciekawe fotele. Tu niestety już bardzo brakuje także ciekawych dodatków, takie jak były na przykład właśnie w tej czarnej wersji. Tych także foteli z tyłu wyjmowanych, tej rolety, która była bardzo ciekawym systemem, ale tu macie coś więcej, macie mocniejszy silnik. Macie tutaj silnik, który jest flagowym silnikiem, który także nie boi się także modyfikacji, z którego możecie wyciągnąć jeszcze więcej mocy
mocy i momentu obrotowego. Macie także 4x4 i macie DSG i to jest największe plusy, jakie są tego samochodu. Minusy? Zbytnio za dużo ich nie ma. Brakuje także faktycznie tego wyposażenia, które było oczywiście właśnie w tym czarnym egzemplarzu, bo brakuje tego pięknego, jasnego wnętrza, moim zdaniem, oraz paru jeszcze takich nietypowych dodatków, takie jak właśnie ten VarioFlex. No to teraz czas odpowiedzieć także na pytanie, wyposażenie czy silnik? Ja szczerze powiedziawszy bardziej wybieram czarny egzemplarz tam, gdzie było więcej wyposażenia. Jednak wyposażenie zrobiło na mnie większe wrażenie w tym samochodzie, jeśli chodzi faktycznie o swoje odczucia, także z jazdy. Oczywiście mocny silnik to jest coś, czego zawsze oczekujecie. To coś, co także da wam większe emocje, ten napęd na 4, system launch control i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę większością osób będzie także kierować także budżet. Budżet, który także oczywiście nie jest elastyczny, nie wiadomo jak. A szczerze powiedziawszy, wersja czarna była na tyle dobrze skonfigurowana, że miała także bardzo fajny silnik, miała także dosyć dobre wnętrze i wszystkie te dodatki, a nie kosztowała także nie wiadomo ile. Macie także najważniejsze co? To wystarczy także oczywiście do tego czarnego egzemplarza dokupić automat i macie praktycznie idealną możliwą konfigurację. A dla tych maniaków, którzy chcą także oczywiście więcej mocy, no to wtedy pozostaje taki oto piękny, oczywiście 2.0 TFSI. No to teraz przejdź do trybu księgowego, czyli ile to faktycznie wszystko kosztuje. I tak, zapisałem sobie te wszystkie ceny. Czarna wersja, bazowa, czyli tak naprawdę kosztuje okolice 130 tysięcy złotych. Nasza wersja była doposażona za dodatki na okolice 46 tysięcy złotych. Tak, i tak kosztuje konfiguracja właśnie środkowej wersji wyposażenia z silnikiem 1.5 TSI oraz z manualną skrzynią. 178 tysięcy złotych brutto musicie przygotować za taki samochód. No dobra, to teraz przechodzimy sobie do mocniejszej wersji. Faktycznie jest drożej tak naprawdę. Fenix w wersji bazowej podrożał dosyć mocno, bo nasz egzemplarz jest jeszcze z tego wcześniejszego wypustu. Teraz okolice musicie przygotować 170 tysięcy złotych za wersję bazową właśnie Fenixa, jeśli chodzi właśnie o wersję Sportline. Nasza jest dodatkowo doposażona za okolice 40 tysięcy złotych, niecałe dodatków takich bardzo mocno podstawowych i tutaj już nam wychodzi różnica dosyć spora, bo mamy 213 tysięcy złotych, musicie mieć już w kieszeni, także jeśli chodzi o takiego pięknego Sportline'a. Różnica 35 tysięcy złotych względem dwóch samochodów, które tak naprawdę mają bardzo podobne wszystkie walory, bo tak naprawdę to jest jeden model. No i co? Teraz musicie sobie sami już odpowiedzieć, czy te 35 tysięcy złotych w różnego rodzaju finansowaniu w formie leasingu, kredytu, czy jeszcze paru innych rzeczy, które wybieracie sobie przy kupnie nowego samochodu, zrobi wam różnicę w formie na przykład raty miesięcznej, czy ogólnie w waszym budżecie. No. A ja znowu się opieram o samochód i znowu mi napiszecie to w komentarzach, tak, bo lubię. A ja także nie zapomnę oczywiście o przypomnieniu wam o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki waszym subskrypcjom my możemy testować, pokazywać wam, porównywać i także doradzać w wyborze nowych samochodów. Więc co, dzięki serdeczne za subskrypcję. Kończymy także ten materiał porównawczych dwóch karoków, a ja także wam powolutku, delikatnie zdradzę, że jeszcze jeden karok przyjedzie do nas do redakcji Motookiem, właśnie także w silniku wysokoprężnym, żeby sprawdzić, czy także w dzisiejszych czasach silnik wysokoprężny będzie dobrym właśnie wyborem do popularnego kompakta w formie crossovera. Więc co? Dzięki serdeczne wam za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w następnych. Cześć, hej!